Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy oficjalnie z Chin. Tak naprawdę tutaj zaczęła się nasza wyprawa 7 miesięcy temu, jak nas do Chin nie wpuścili. Pierwszy odcinek z naszej wyprawy nazwaliśmy "Nie wpuścili nas do Chin". Jak chcecie, to cofnijcie się, to jakieś, nie wiem, ze 100 odcinków temu albo i więcej. Dzisiaj się udało, więc czujemy, że osiągnęliśmy kolejny krok milowy w naszych podróżach. Jak tak sobie idziemy po tym zajebiście wielkim lotnisku, to jeszcze dam wam znać, jaki mamy plan. Nasz plan mianowicie polega na tym, że wynajęliśmy sobie drivera. Chcemy pojechać na Wielki Mur, chcemy pojechać do Pałacu Letniego i jeszcze na plac Tiananmen. Mamy nadzieję, że to wszystko się uda. Jest środek wakacji, więc może być tłoczno. Kasa wyciągnięta bezproblemowo. Wszystkie karty działają. Możemy jechać. Wyjście z lotniska od lądowania samolotu do bycia na zewnątrz zajęło nam mniej więcej 2 godziny. Najdłuższa część to stanie oczywiście do immigration. Tak to naprawdę bezproblemowo wszystko się zgadza. Wszystko się udało. Wyciągnięcie kasy również bez problemu. Znaleźliśmy się z kierowcą i teraz idziemy do naszego samochodu. My na naszą jednodniową podróż po Pekinie wybraliśmy kierowcę, głównie dlatego, że wybieramy się na Wielki Mur. Natomiast jeżeli planujecie jechać tylko do miasta, tylko do Pekinu, to jest tutaj bardzo prężnie i sprawnie działająca sieć metra, którą można dojechać z lotniska do miasta i pomiędzy głównymi atrakcjami. Jedyne, na co musicie zwracać uwagę, to duża liczba ludzi i duża liczba kontroli bezpieczeństwa wszędzie. Patrzcie, jaki super patent. To, co jest ciekawe, to, że w Chinach mają takie Google Maps, które pokazują, za ile zmieni się światło. Dojechaliśmy do pierwszego stopu. Jest to słynny Wielki Mur Chiński. Zaraz wam go pokażemy. My jesteśmy w takim specjalnym miejscu, gdzie można wjechać na górę gondolką. Tam w oddali, na szczycie tych wzniesień, już widać Wielki Mur. Ja dodam jeszcze, że jest bardzo wcześnie, a mimo wszystko jest bardzo gorąco. Wiecie, jest środek wakacji, a myśmy natrafili na przepiękną pogodę, 36 stopni. Tutaj możecie zobaczyć mapę miejsca, w którym jesteśmy. Także jak widzicie, jest to dosyć duży kawałek muru. Tutaj można się na niego dostać gondolami albo takim wyciągiem krzesełkowym. I my będziemy dzisiaj jechać wyciągiem krzesełkowym, bo pan powiedział, że w tych gondolach to my sobie nie damy rady. Będzie tak gorąco, że będzie trzeba rzeczywiście coś z tym zrobić. Tutaj też widzicie, że cały czas już leją wodą. No nie ma co, ukrop jest. Znajdziecie tutaj też sporo informacji o Wielkim Murze. Tutaj można naprawdę się dostać na różne sposoby. Na razie strasznie, że kolejki nie ma. Przecież do końca nie wiemy, gdzie się kończy. Ta krótka kolejka to nie była do gondolek, tylko była po prostu do sprawdzania biletów. A teraz weszliśmy w tą prawdziwą kolejkę, no i czekamy. Czekając w kolejce, dajemy wam znać, że nie będziemy na razie mówić, co ile kosztuje. Nie będziemy mówić, ile zapłaciliśmy do drivera, ile kosztują poszczególne atrakcje. Powiemy wam to na koniec filmu, w takim krótkim podsumowaniu. Także pamiętajcie, żeby zostać do końca. Są mi krzesła podwójne i zaraz będziemy jechać. Teraz od razu lepiej, milej. Chociaż słuchajcie, wiatru brak, także czuć tylko słońce na naszych twarzach. To w sumie dobrze, bo mówiliśmy, że musimy wrócić opaleni, a zgadnijcie, kto nie zabrał czapki. Jedziemy sobie i jedziemy. W trawach, w buszu piszczą różnego rodzaju żyjątka, a tutaj już pojawia nam się Wielki Mur. Spójrzcie tylko, jak się ciągnie ten mur tutaj. I tak na każdym wzgórzu go widać. Część muru, do której przyjechaliśmy, nazywa się Mutianyu. Są jeszcze 4 bardzo znane kawałki, takie odrestaurowane, ale najbardziej znany jest Badaling i tam właśnie jest najwięcej turystów i tam ja też byłam jakieś 10 lat temu, jak byłam ostatni raz w Chinach. W Badaling nie ma takiej zieleni. Mutianyu charakteryzuje się właśnie tym, że jest tutaj bardzo zielono, jest bardzo dużo drzew i jak widzicie, ten mur tonie w zieleni.
tamtym Badaling jest bardziej goło, także bardziej jest taki wybitny ten mur niż tutaj. Weszliśmy teraz do wnętrza, do muru i powiem wam tyle. Jest chłodno. Ja nie chcę stąd wychodzić. Tutaj nam się bardzo, bardzo podoba. No to teraz już oficjalnie stoimy na Wielkim Murze. I cóż, mamy nadzieję, że to słońce szybko za chmur nie wyjdzie. Zdecydowanie, idziemy się trochę przejść. Mur jest po górach, więc są cały czas schodki góra, dół, góra, dół. Ja się bardzo cieszę, że nie pada, bo ostatnio jak byłam, to trochę padało i było bardzo, bardzo ślisko i nie mogłyśmy z siostrą wyjść. Tu w ogóle trzeba uważać na to, żeby się albo nie poślizgnąć, albo żeby wam się noga nie wygięła. To są dość strome schody. Nierówne. Nierówne, to prawda. Także jak tu jesteście, to uważajcie na siebie. Najwyraźniej kiedyś na tym murze stały takie armaty. Ja muszę przyznać, że nie dość, że to miejsce jest górzyste, to jeszcze ma tak przepiękne widoki, że tutaj naprawdę warto przyjść nawet, żeby popodziwiać, jak wyglądają te przepiękne góry. Wielki Mur Chiński nie został wybudowany w jednym czasie. Został on wybudowany na przestrzeni kilkunastu wieków. Jego budowa rozpoczęła się około III wieku przed naszą erą, kiedy to jeden z władców chińskich chciał się obronić przed najeźdźcami z północy. W kolejnych latach budowa tego muru była poszerzana, tak aż uzyskał on tysiące kilometrów i ochraniał Chiny od północy od najeźdźców, ale do tego spełniał jeszcze inną ważną funkcję. W trakcie, kiedy działał jedwabny szlak, spełniał też funkcję poboru opłat celnych. Ten kawałek muru, na którym się znajdujemy, nazywa się Mutianyu. Został on zbudowany pierwotnie w VI wieku. Obecnie jest on zrekonstruowany, dlatego tak ładnie wygląda. A cały mur chiński nie jest w całości murem. To znaczy jest on przerywany przez naturalne przeszkody, takie jak góry, rzeki czy jeziora. Tutaj macie mur z drugiej strony. Tu jeszcze lepiej widać, jak on się ciągnie kilometrami. Po prostu po horyzont. My jesteśmy usatysfakcjonowani pobytem. Nie będziemy chodzić tutaj przez jeszcze jakiś dłuższy czas, bo chcemy zobaczyć kilka innych rzeczy. Polecamy, żeby zobaczyć ten mur, ale jak już jesteście, to pamiętajcie, że to jest mur, więc musicie pochodzić, musicie się powspinać. No i dużo więcej poza murem tutaj nie zobaczycie. To, co tu jest na pewno fajnego na dodatkowy plus, to są te góry wszędzie dookoła, bo naprawdę to robi niesamowite wrażenie. Przedtem byliśmy z tamtej strony muru, później wspięliśmy się po drabinie i wyszliśmy tutaj po tych schodach, a teraz schodzimy w dół, żeby trafić z powrotem tam. Akurat nie widać, jest cable car. Schody są bardzo nierówne i generalnie kamera tego na pewno nie oddaje, ale tak, są przechylone w prawo, także ja jak pierwszy raz na nich stanęłam, myślałam, że mi się w głowie kręci, bo aż się zatoczyłam w prawo. Naprawdę to jest takie fajne wrażenie, jak się potem chodzi. No i oczywiście są nierówne, każdy stopień jest innej długości, szerokości. Jeszcze jeden protip, jak jesteście tutaj, jest tak mega gorąco i nie chcecie naprawdę stać na tym słońcu, to wracajcie tak jak przyjechaliście, czyli tą kolejką krzesełkową. Bo tutaj nie ma nikogo, spójrzcie, nikogo nie ma. A wszyscy chcą jechać na zjeżdżalni. Dokładnie, wszyscy na zjeżdżalni, godzinami tam czekają. Ja chciałam tylko jeszcze tak dodać, że jestem tak mokra. Ja nie wiem, czy ostatnio jak pływałam w basenie byłam tak mokra, jak tutaj na tym murze. Zgadzam się, mam podobnie. Dobra, kasujemy bilet. No i słuchajcie, bez żadnej minuty nawet czekania podeszliśmy, wsiedliśmy i jedziemy. No i pozdrawiamy tych wszystkich, co się tam próbują ślizgać w tym jednym wielkim korku od góry do dołu. Czas na krótkie podsumowanie. Byliśmy w piekarniku, byliśmy w piekle, ale daliśmy sobie radę. Wszyscy wyglądają tak jak my, więc nie myślcie sobie, że to my jacyś dziwni. Tutaj wszyscy są jak po basenie. Taka dodatkowa atrakcja Wielkiego Muru. Przy 36 stopniach od rana to rzeczywiście może nie najlepszy pomysł. Mieliśmy szczęście, bo było nie za dużo ludzi,
Wjechaliśmy tam całkiem szybko, zjechaliśmy tam bezproblemowo. No i słuchajcie, moja finalna decyzja jest taka. Cieszę się, że byłem. Drugi raz wracać nie muszę, bo mur już widziałem. Także może kiedyś, jak będziemy w jakichś innych okolicach, to sobie jeszcze raz podjedziemy. Ale raz jest naprawdę więcej niż wystarczający. Idziemy już w stronę samochodu. Ostatnia rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to. Uważajcie na autobusy. To nie to, co chcieliśmy powiedzieć. Zdecydowanie nie. Trasa tutaj samochodem trwa ponad godzinę. Tutaj, żeby tutaj dojechać, musicie przejechać 70 km od Pekinu. No a teraz co? A teraz idziemy do Letniego Pałacu. I żeby dojechać z tego miejsca do Letniego Pałacu, będziemy jechać 2 godziny. Więc musicie pamiętać o tym, że te odległości są spore i o ile samo miasto jesteście w stanie sobie zwiedzić na własną rękę, o tyle te miejsca tutaj, bez kierowcy, jak macie mało czasu, no to już ciężej. Dokładnie, tam kolejka do autobusu była na parę godzin czekania, jak widzieliśmy, także cieszymy się, że wybraliśmy naszego kierowcę, który jest za Mikołajem. Zdecydowanie. Oto i nasza fura, dotarliśmy, więc my mamy przerwę, widzimy się w kolejnym miejscu. Prawie 2 godziny później i jesteśmy już bardzo blisko centrum Pekinu. Jesteśmy niecałe 10-15 km od zakazanego miasta. No i teraz zabierzemy was do słynnego Letniego Pałacu. Po drodze ja zapuściłam takiego śpiocha, że ja się jeszcze nie mogę obudzić, Ja przyznam szczerze, że lekki chrap był. Także wybaczcie nam, ale nie spaliśmy przez ostatnie 2 noce dobrze. Tak wyglądają ceny, także samo wejście kosztuje 30 jenów, a jak chcecie taki full package, zapłaćcie 60. Weszliśmy do środka, są już pierwsze bramy, które wyglądają bardzo ładnie. Jak widzicie, ludzi tu jest full. Ciężko tutaj jest się przepchać, ale jakoś staramy się dać sobie radę. Historia tego miejsca sięga XVIII wieku, kiedy to jeden z cesarzy tutaj, władców dynastii Qing, założył ogród w tym miejscu. Później wybudowano pałac, który podczas wojen opiumowych został zniszczony i dopiero cesarzowa Cixi zaczęła odbudowę tego miejsca i ustanowiła to miejsce jako swoją letnią rezydencję. Ja jeszcze dodam, że na ten moment jest to jedno z najważniejszych miejsc w Pekinie do zwiedzania. Ogród jest uznawany za taki typowy przykład architektury ogrodowej chińskiej. No i też jak widać po ilości ludzi, jest to idealne miejsce, żeby przyjść tu na spacer w leniwe niedzielne popołudnie. Sam pałac zajmuje 2,9 km², ale największą część tego pałacu zajmuje oto ten sztuczny zbiornik, który został tutaj stworzony wiele lat temu. Druga sławna rzecz to jest most 17 łuków, który prowadzi na wyspę, na której znajduje się jedna ze świątyń. Powiem wam tak, ja tutaj byłam i pamiętałam, że jest wielki, ale nie pamiętałam, że jest aż tak wielki. Ja się kompletnie nie spodziewałem, że to jest tak wielki kompleks, szczególnie przez ten zbiornik, przez to jezioro, bo rzeczywiście my do pałacu to mamy na drugą stronę jeziora. Z kilometry, parę To kilometrów. są kilometry. Dokładnie. Umówiliśmy się z kierowcą za 2 godziny, zobaczymy czy damy radę, czy potrzebujemy więcej czasu. No i to, co można tutaj robić jako jedna z atrakcji, to oczywiście wypożyczyć sobie taką łódeczkę i troszeczkę popedałować i popływać po tym jeziorze. Tak jak się zbliżamy do tego pałacu, to muszę przyznać, że najbardziej on mi przypomina pałace albo zamki japońskie. Oczywiście to jest styl chiński, ale ta taka, nazwijmy to, poziomowość jest tutaj dość mocno zbliżona. Dochodzimy do kompleksu pałacowego. Słuchajcie, on jest przeogromny, żebyście sobie zdawali sprawę. My wam pokażemy tu 1, 2 czy 3 rzeczy, ale też musicie nas zrozumieć. Tutaj cały dzień by nam zajęło pokazanie wam całego tego pałacu. Nie tylko cały dzień by nam to zajęło, ale w tej temperaturze ja myślę, że byśmy bez problemu Znieśli jajo. znieśli jajo albo padli po paru godzinach. Natomiast
Ostatnio jak chcieliśmy się dostać do Pekinu, było bardzo zimno, -10 i zamarzaliśmy na lotnisku, teraz jest bardzo gorąco, także Pekin jest miastem ekstremów, z jednego ekstremu do drugiego. Tak wygląda jedno z nielicznych miejsc w cieniu. Musicie przyznać, że ludzi dość sporo, każdy siedzi gdzie może, żeby sobie troszeczkę odpocząć i wcale się nie dziwię, bo naprawdę jak wchodzimy do cienia, to robi się taka ulga, odczuwamy taką ulgę, że dawno nie mieliśmy takiej sytuacji. Dzisiaj naprawdę jest mega gorąco, temperatura dochodzi do 40 stopni w cieniu, a w samym kompleksie pałacowym znajdziecie wiele takich miejsc. Ja je nazywam instagramowymi, ale są po prostu przepiękne miejsca, gdzie można zrobić sobie przepiękne zdjęcia. To wszystko jest z widokiem na pałac. Naprawdę bardzo, bardzo ładne miejsce. Dzisiaj ciężko będzie tutaj pozwiedzać, tak żeby wam więcej popowiadać, bo tu jest bardzo głośno. Także po prostu będziecie podziwiać to, co wam nagramy i sami ocenicie, czy warto tu przyjechać. To, co znajdziecie charakterystycznego w tym miejscu, to takie długie korytarze. Właśnie z tego znany jest ten pałac, że wszędzie idzie się takimi długimi korytarzami. Najdłuższy korytarz, tak zwany długi korytarz, ma 728 metrów długości. Także wyobraźcie sobie, prawie kilometr i to jest zrobione z drewna. W każdym dziedzińcu znajdziecie przepiękne pawilony, przepiękne drzewa przyozdobione i wycięte w odpowiedni sposób, a także skały, z których stworzono takie przepiękne rzeźby. Trafiliśmy właśnie do długiego korytarza, 728 metrów. Słuchajcie, tyle ludzi, że nawet nie da się porządnie ustrzelić tego. Patrzcie, jaki jest długi, teraz dobrze widać. Teraz dopiero rozumiem, co to znaczy znaleźć się w Chinach. Jest naprawdę multum ludzi. Są po prostu każde miejsce możliwe jest zajęte. O, tutaj sobie nawet ktoś leży. To też dosyć popularne tutaj. Jest bardzo, bardzo, bardzo tłoczno. Samo to miejsce, ten kompleks jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Bardzo nam się podobają te korytarze. Nie wiem, czy zgadniecie dlaczego. Ano dlatego, że dają cień, to po pierwsze. A po drugie sprawiają, że wpada tutaj wiatr i zostaje ten wiatr. Więc tutaj czujemy trochę takiej ulgi przed tym słońcem. Jeżeli chodzi o środek wakacji i zwiedzanie Pekinu, na przykład tego pięknego letniego pałacu, to my nie do końca polecamy, bo tutaj poza tym, że są turyści, poza tym, że są lokalni, bo jeszcze my jesteśmy w niedzielę, to są też setki autokarów, jeżeli chodzi o przyjezdnych turystów z różnych części Chin. Więc pamiętajcie o tym, żeby dobierać terminy, jeżeli tylko możecie. My nie mieliśmy tego luksusu, więc postanowiliśmy wam nawet w tym terminie pokazać, jak wygląda Pekin, jak wygląda ten pałac i nie tylko. Ale rzeczywiście dzisiaj najprostsze to nie jest. Ale poza tym naprawdę bardzo fajne miejsce na takie wychillowanie, wytchnienie, poczytanie sobie książki. Jeżeli macie trochę czasu, to bardzo polecam. Zdecydowanie, jeżeli jest tutaj trochę bardziej chłodno, jest mniej ludzi i jest to naprawdę przyjemne miejsce. Ja tak to zapamiętałam z mojej ostatniej wizyty. Tutaj góruje już nad parkiem główna część pałacowa. Jej, tak jak wspominałem, nie będziemy zwiedzać, bo nie mamy czasu, nawet nie wiem, czy można ją zwiedzać, no ale chcemy wam ją pokazać, jaka jest piękna. Na wejściu przepiękna brama. Brama naprawdę robi kolosalne wrażenie. A z drugiej strony brama wejściowa do pałacu. Tutaj macie główną część zamkową, tutaj bramę wejściową. Trzeba mieć specjalne bilety, żeby tam wejść. Także my dzisiaj podziękujemy. Będzie powód, żeby kiedyś jeszcze tu wrócić. Tak wyglądają właśnie te barki, którymi można tutaj popłynąć. Dobra, co my wam będziemy mówić, że tak wygląda łódka? My wejdziemy na tą łódkę i wam pokażemy, jak się nią płynie. Łódka wygląda dokładnie tak. Wejście na łódź kosztuje 40 juanów za osobę. Także jest to ponad 20 zł.
Zobaczymy, jak szybko się zapełni i gdzie w ogóle dopłynie. Tam w oddali widzicie wyspę. Na tej wyspie jest przepiękna, nazwijmy to, świątynia. A do tej wyspy prowadzi słynny most, który nazywany jest Mostem 17 Łuków. No dobra, poprawiam się od razu, jest to pałac na wodzie. Te małe łódeczki są zdecydowanie przeurocze. Jak ktoś ma taką właśnie wolną sobotę czy niedzielę, to zabiera rodzinę, wypożycza taką łódkę i ma naprawdę fajną zabawę. A my już żegnamy się z pałacem letnim, oddalamy się od niego, płynąc sobie delikatnie, czując taką letnią morską bryzę, chociaż to nie morze. No i zobaczymy, gdzie nas wysadzą, bo tak prawdę mówiąc to nie zapytaliśmy. Słuchajcie, to wszystko było zaplanowane, my wszystko sprawdziliśmy, wszystko wiedzieliśmy, więc tylko sobie żartowaliśmy. Oczywiście, że chcieliśmy tu wysiąść, przywieźli nas na wyspę, bardzo miły, krótki rejsik i już jesteśmy w miejscu, które jeszcze wam pokażemy. Wchodzimy do pałacu wodnego, pokażemy wam, jak wygląda. Niestety trzeba pokonać sporo schodów. Z tego pałacu na wodzie, na wyspie, znajdziecie przepiękny widok na pałac letni, który znajduje się za mną. Przepiękny pawilon zaraz nad wodą. Super wrażenie, ładnie odrestaurowany. Te kolory są takie żywe i fajnie, że takie morskie są te kolory, ten zielony i niebieski. Patrzcie, jaki tam most można znaleźć. Do niego to już na pewno nie dotrzemy, bo jest po drugiej stronie jeziora, ale jest przepiękny. Przyjechaliśmy na tą wyspę, myśleliśmy, że ten wodny pałac będzie naprawdę wielki i przepiękny, a okazało się, że to ten czerwony pawilon, który wam pokazałem. W reszcie pawilonów były toalety. No i cóż, to wszystko. Także jest lekki zawód. Obeszliśmy tą wyspę dookoła. Pamiętacie? Wchodziłem tymi schodami i je wam pokazywałem. A teraz kierujemy już się na most 17 Łuków i zobaczymy go sobie razem z bliska. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego jest to most 17 łuków, to macie dwa wyjścia. Albo możecie policzyć te łuki, albo możecie mi zaufać, że jest ich 17 i stąd wywodzi się ich nazwa. Widzicie? Nasze vlogi to nie tylko nauka, ale też upraszczanie. Nie musicie liczyć, zrobiliśmy to za was. No dobra, zwracam honor. Poszedłem do wejścia, czyli tam, gdzie jest most, a tutaj jakaś świątynia. Więc jak się okazuje, to nie tylko tamten pawilon, ale jest i coś więcej. I znaleźliśmy jeszcze taką urokliwą świątynkę deszczu i czegoś jeszcze, zaraz wam tu napiszę, w pięknych takich kroplach, albo może nie kroplach, tylko cieniach zachodzącego słońca. Gabi, opowiadaj, jak się to je podoba. Mnie to miejsce podoba się za każdym razem, kiedy tutaj jestem. Jest naprawdę śliczne są te pałace, przepiękne jest to jezioro. I naprawdę można spędzić tutaj fajnie czas, ale nie teraz. Zgadzam się, warto tu wpaść. Jedno z fajniejszych miejsc, jeżeli chodzi o takie azjatyckie budynki, architekturę i też tą architekturę ogrodu. No ale teraz czas już się zbierać. Postaramy się jeszcze podjechać w jedno, może dwa miejsca, zanim będziemy jechać na lotnisko. Pod. Dotarliśmy do parku Jingshan. Tutaj też trzeba zapłacić 10 juanów za wstęp. Także kupujemy bilety i pokażemy wam bardzo fajny widok na zakazane miasto. Dotarliśmy do parku Jingshan. Jest to fajne miejsce, jeżeli chcecie podziwiać zakazane miasto z góry. Zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Wejście do parku kosztuje 10 juanów. Nie jest to, broń Boże, jakoś bardzo dużo, a naprawdę warto. Zobaczycie zresztą widoki. Jak macie czas, to jest dobre miejsce, żeby spędzić sobie fajne popołudnie albo poranek, bo tutaj znajdziecie sporo cienia. Pniemy się dzielnie do góry, kilkaset metrów po schodach. Jak widzicie, ludzi nie brakuje. My postanowiliśmy, że idziemy poza szlakiem,
i dzięki temu nie musimy się przepychać. Człowiek się łudził, że już się napocił wystarczająco, że to już szczyt, a ja wszedłem na szczyt, a za szczytem drugi szczyt. Także idziemy dalej. Dla Was specjalnie najlepsze ujęcia zakazanego miasta z góry. Dobrze, że nie ma dużo ludzi, to sobie bez problemu zrobimy fajne zdjęcia. A zakazane miasto wygląda dokładnie tak. Teraz możecie zobaczyć, jak jest ogromne, no i też zobaczyć, ile tam ludzi jest. Ja Wam dam takiego hinta, czemu nas tam nie ma, bo nie dało się kupić biletu. Pozdrawiam oficjalnie z zakazanego miasta, a tak naprawdę to z widoku na zakazane miasto. Niestety biletów nie dostaliśmy, więc dzisiaj nas tam nie będzie, ale przynajmniej zobaczyliśmy, jak wygląda w pełnej okazałości. Ja chciałam powiedzieć, że codziennie udostępniają 40 000 biletów. Bilety są udostępniane 7 dni wcześniej i ja weszłam na stronę, żeby zarezerwować dokładnie o 8 wieczorem czasu pekińskiego, o której udostępniają i nie było ani jednego dostępnego. Jakbyście się zastanawiali, to w Chinach to zawsze tak wygląda. Człowiek na człowieku zrobić zdjęcie to graniczy z cudem. Musicie to brać pod uwagę, jak tu przyjeżdżacie. A tam macie nowoczesną część miasta, w tym budynek CCTV i jedną z wyższych budowli w całym Pekinie. Ja jeszcze tylko dodam, że z drugiej strony jest równie piękny widok. Nie ma zakazanego miasta, ale jest widok na stare pałace. Tutaj właśnie mieszkali w przeszłości książęta. A w oddali jest i wieża, jedna z najwyższych wież na świecie. Są i bonsaje. Wystawa bonsai w parku. Jedna z ostatnich rzeczy, które chcę powiedzieć odnośnie moich przemyśleń o tym mieście, o Pekinie, to słuchajcie, nie spodziewałem się, że tu będzie tyle zachodnich samochodów. Patrzcie, tam stoi Maybach, tu stoi Mercedes, Volkswagen, Audi, znowu Volkswagen, tu się znalazła Tesla, tam jest Beamerek, no po prostu kolejny Mercedes, Honda, Mercedes, Audi. Naprawdę myślałem, że będzie mniej takich niemieckich limuzyn. Tutaj możecie zobaczyć plac Tiananmen. Jest to ten główny plac, gdzie również znajduje się mauzoleum Mao Zedonga. Niestety już nie damy rady tam wejść, więc oglądamy go z samochodu. Ale wiecie, byliśmy na takim w Wietnamie, byłem na takim w Moskwie. Wszystkie bardzo podobne. A tam, słuchajcie, widać kolejkę do wejścia. Właśnie dlatego my już sobie odpuścimy. Dotarliśmy już na lotnisko. To już koniec naszej przygody. Przygoda trwała ponad 7 miesięcy. Zaczęliśmy ją w Chinach ją kończymy. Zaczęliśmy ją słabo, bo nas nie wpuścili, ale kończymy z przytupem, bo zobaczyliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć. Mamy jeszcze powody, żeby do Chin wrócić, więc możecie się tego spodziewać. My tymczasem wracamy na kilka dni do Polski, ale to jest dosłownie kilka dni, a później startujemy z naszą nową wyprawą. Także zapraszamy Was do oglądania. Widzimy się już za kilka dni. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Jako że mamy teraz chwilę, bo nigdzie nam się nie śpieszy, czekamy na samolot, to leci obiecane podsumowanie kosztów takiego wypadu do Pekinu. Więc wydaliśmy tak. Jeżeli chodzi o umówioną kwotę, którą mieliśmy z kierowcą, to było 600 juanów za 9 godzin, plus każda kolejna godzina ponad to było 60 juanów za godzinę. W sumie jeździliśmy 11 godzin, więc wydaliśmy 720 juanów za to, plus tam 50 napiwków. Do tego 200 od osoby za wstępy i za wyjazd krzesełkowym wyciągiem na Mutieniu, czyli na mur chiński. 30 od osoby za wstęp do letniego pałacu. Plus tam wydaliśmy 40 od osoby za przepłynięcie się łódeczką na jeziorze.
I do tego jeszcze wydaliśmy 10 od osoby za wejście do tego ostatniego parku. Tiananmen był darmowy, ale nie byliśmy tam jednak. No i wydaliśmy jeszcze około 100 na jedzenie dzisiaj. Także takie są koszty dzisiejszego dnia. Kto jest dobry z matmy, niech podsumuje. Tu.